Cześć Wam. Hejka. Chcemy dzisiaj z Wami pogadać trochę o Bangkoku. Dokładnie. Byliśmy tutaj sporo dni, więc przyszedł czas na podsumowanie. Zaczniemy od tego, jak się tutaj dostać. Tak, także Bangkok, jak wiecie, jest stolicą Tajlandii, więc z Europy chyba nie będzie to odkrywcze, jeśli powiem, że najlepiej dostać się samolotem. Jest bardzo wiele linii lotniczych i bardzo wiele możliwości. Obecnie ta najtańsza, przynajmniej tak regularnie najtańsza, jest to linia lotnicza Air China i my też taką linią lecieliśmy z postojem w Pekinie. Warszawa, Pekin, Bangkok. To, co jest w niej dobrego, to to, że jest rzeczywiście relatywnie tania. To, co dla niektórych może być złe, to to, że jest długie oczekiwanie w Pekinie. My to oczekiwanie specjalnie wydłużaliśmy, no bo oczywiście chcieliśmy Pekin zwiedzić, co, jak wiecie, finalnie się nie udało, ale trzeba brać to pod uwagę. Konkurencyjną linią, w miarę tanią dla Air China jest Turkish Airlines z przesiadką w Istambule. Oprócz tego wydaje nam się, że najlepiej nam się latało Emirates, Fly Dubai albo Qatar. Tak, zdecydowanie, chociaż wiecie, możecie jeszcze sprawdzać czartery, ponieważ Tajlandia jest to kraj bardzo mocno turystyczny, więc na przykład firma Rainbow tutaj lata i czasem te czartery, szczególnie jeżeli to jest last minute, są bardzo, bardzo korzystne. My polecamy Google Flights albo Skyscanner, ewentualnie powchodzić na strony i posprawdzać. Im więcej macie elastyczności, tym lepiej, ale rzeczywiście inna trasa niż trasa zrobiona samolotem raczej nie wchodzi tutaj w grę. Sprawa numer 2, gdzie warto się zatrzymać w Bangkoku. My ogólnie polecamy 3 takie miejsca, są 3 możliwości, oczywiście jest ich dużo, dużo więcej, ale 3 takie główne. Można zatrzymać się bardzo blisko Khao San Road. Jest to taka dzielnica backpackerska, jest tutaj bardzo głośno, bardzo imprezowo i wszędzie blisko. Pamiętajcie jednak, że te hotele to są raczej tutaj hostelowe, no i czasem do tej 3-4 rano trwa impreza, więc jeżeli nie lubicie takich klimatów, to nie wybierajcie tej opcji. Jest opcja numer 2, czyli Sukhumvit. Najlepsze hotele, najbardziej ekskluzywne, najnowsze, bogate życie nocne, ale rzeczywiście jest to kilka ładnych kilometrów od centrum. Więc nasza rada jest taka, jeżeli chcecie mieszkać na Sukhumvicie, to blisko metra, bo metrem dojedziecie tutaj do centrum. I jest opcja numer 3, opcja, którą my wybraliśmy. Jest to opcja mieszkania w okolicy Starego Miasta, ale jednak w takiej bezpiecznej odległości od tych imprez. My mieszkaliśmy tak mniej więcej kilometr, może 1,5 kilometra od Khao San Road. Cisza, spokój, bardzo fajna jakość hotelu w stosunku do ceny tego hotelu. Także rzeczywiście spędziliśmy te kilka dni bardzo miło. Bardzo blisko mieliśmy tutaj, żeby dojechać, ale postanowiliśmy, że następnym razem, jak będziemy w Bangkoku, to będziemy spali na Sukhumvicie. Jeżeli chodzi o to, jak się przemieszczać po Bangkoku, no to z naszego punktu widzenia najprościej, najbardziej komfortowo jest przemieszczać się metrem, czyli tak zwane MRT, bądź BTS, czyli to jest kolejka nadziemna. Natomiast nie wszędzie to one dojeżdżają. Oprócz tego taksówki są tutaj w bardzo dostępnych cenach. Polecamy używać aplikacji Bolt, InDrive albo GrabCar. Polecamy również zatrzymywać taksówki na ulicy, bo one były najtańsze pod warunkiem, że zgodzili się używać taksometru. Także o tym pamiętajcie, że albo uzgodnić cenę przejazdu przed, albo jechać na tak zwany meter. Ja może powiem, żebyście wiedzieli mniej więcej, jakie to jest odniesienie. My, żeby dojechać na Sukhumvit, to jest mniej więcej 10-11 km, płaciliśmy od 120 do 160-70 batów, także naprawdę bardzo, bardzo tanio, a raz zapłaciliśmy niecałe 100 batów taksówką, którą złapaliśmy na ulicy. Dokładnie, więc polecamy. Jeżdżą tutaj również autobusy, można przejechać, bilet kosztuje 8 batów, natomiast są one bardzo zawodne, bym powiedziała.
Nigdy nie wiadomo, kiedy przyjedzie, jaka będzie trasa i czy uda się wsiąść. Także nam się nie udało przyjechać autobusem, no ale jak ktoś ma taką ochotę, to jest tutaj bardzo dużo autobusów. My próbowaliśmy się przejechać autobusem, nawet pół odcinka o tym zrobiliśmy, ale no rzeczywiście nie doczekaliśmy się i na Lumpini Park w końcu pojechaliśmy taksówką. Oprócz tego są tutaj te sławne tuk-tuki. Jest to najfajniejsza, taka kojarząca się z Tajlandem i z Bangkokiem forma podróżowania. Natomiast jest ona również najdroższa, więc trzeba się bardzo, bardzo targować. Tak, pamiętajcie o tym, że jesteście w Tajlandii. Jak tu się nie targujecie, to ludzie po drugiej stronie aż się źle czują, więc kierowcami tuk-tuków najczęściej kończy się tak, że wy odchodzicie, a oni was gonią, że jednak za jakąś tam kwotę pojadą. Przynajmniej raz, dwa razy obowiązkowo trzeba się przejechać tuk-tukiem, bo jest to niezapomniana rzecz. My polecamy przejechać się raz w dzień, raz w nocy, no ale też na co dzień, za każdym razem nie do końca warto z tego korzystać, bo jest to dość drogie. A jeśli chodzi o komunikację jeszcze, to warto wspomnieć o tramwaju wodnym i o komunikacji wodnej, która tutaj jest bardzo prężna. Można za 30 batów praktycznie całe miasto zwiedzić, zobaczyć z poziomu Chao Phraya. I to jest naprawdę super, bo zwiedzacie sobie z lekkim wietrzykiem to przepiękne miasto, płynąc rzeką, widzicie je z lewej strony, z prawej strony, widzicie świątynię, widzicie Sukhumvit, widzicie te wszystkie słynne, wysokie budynki. No i naprawdę 30 batów to jest cena, której nigdzie indziej byście nie znaleźli za tego typu wyprawę. Dokładnie, a jeżeli chcecie przepłynąć na drugą stronę rzeki, na przykład do Wat Arun, to cena jest tylko 5 batów. Także naprawdę warto. No a jak już mówimy o Wat Arun, to warto wspomnieć, co zobaczyć w tym Bangkoku. Tak. My obecnie jesteśmy przed Wielkim Pałacem i to jest takie miejsce, gdzie my to nazywamy starym miastem, starym Bangkokiem i to jest to miejsce, które na pewno trzeba zobaczyć, będąc w Bangkoku. Tutaj jest Wielki Pałac, który znajduje się za nami i tutaj też możecie zobaczyć tego najsłynniejszego szmaragdowego Buddę, który jest przebierany 2 razy w roku w jakieś tam milionowe ciuszki, rubiny i diamenty. Zaraz za Wielkim Pałacem jest świątynia Wat Po z tym takim ogromnym, słynnym, blisko 50-metrowym leżącym bądź odpoczywającym Buddą, a po drugiej stronie rzeki jest Wat Arun. To wszystko da się zobaczyć w ciągu jednego dnia. Ja to robiłem już kiedyś, ale tym razem mieliśmy więcej czasu, wszystko zwiedzaliśmy osobno. Wielki Pałac zostawiliśmy sobie na deser i naprawdę polecamy i w dzień, i w nocy zobaczyć te atrakcje. Oczywiście pamiętajcie, że te atrakcje nie są dostępne w nocy, mają swoje godziny zamknięcia, ale w nocy warto je obejrzeć z zewnątrz. Naprawdę wyglądają magicznie. Natomiast jeśli macie trochę więcej czasu, to nieopodal jest tutaj świątynia Golden Mount, która bardzo, bardzo nas zachwyciła. Warto też pojechać do Chinatown, do Wat Try Meet, gdzie znajduje się największy na świecie złoty Budda w całości ze złota, czy pojechać do tego gigantycznego Buddy trochę na obrzeża Bangkoku. Jest to bardzo fajna wycieczka. I tam dojedziecie metrem. A jeśli chodzi o zwiedzanie nocą, to oczywiście takim miejscem, do którego każdy musi przyjść i zobaczyć, jest Khao San Road. Obok Khao San znajduje się również Rambutri, która słynie z tego, że tam jest dobre jedzenie, a na Khao San jest dobra zabawa. Wieczorem warto wybrać się również też na Sukhumvit i zobaczyć tam przede wszystkim Patpong, Soi Cowboy, no i te bary tam w okolicy, a także wybrać się na jakieś ciekawe bary na dachu. My byliśmy w 2, byliśmy w Octave Marriota i byliśmy w Tichua, coś takiego, jeszcze się nie nauczyliśmy, jak to się wymawia. Bardzo polecamy, natomiast ten Skybar, który jest znany z tego, że był w filmie Cats Vegas w Bangkoku, nas nie zachwycił. Tak, rooftopy są fajne, warto się wybrać raz czy 2 razy, ale raczej nie na całą noc, tylko na 1-2 drinki. Te drinki kosztują swoje, my za 2 drinki płaciliśmy ponad 1000 batów, także jak na Tajlandię jest to bardzo, bardzo drogo. Jeżeli macie więcej czasu i chcecie jakieś wycieczki sobie zorganizować, to Bangkok też jest fajną bazą wypadową.
możecie tutaj wyjechać na jednodniową wycieczkę do Ajutai, która jest poprzednią stolicą tego pięknego kraju. Bardzo fajne wycieczki są organizowane tutaj z Bangkoku. Mniej więcej 1300 batów płaciliśmy. Wszystko wliczone w cenę i naprawdę polecamy wycieczkę, ponieważ z przewodnikiem zupełnie inaczej zwiedza się takie ogromne kompleksy świątynne i miejskie. Można to zrobić na własną rękę, możecie tam pojechać pociągiem, to zajmuje mniej więcej 2 godziny, później na miejscu wynająć tuk-tuka i pan was obwiezie, ale po pierwsze jest to bardzo podobne cenowo, a po drugie no nie ma tego przewodnika. Nam ten przewodnik naprawdę bardzo dużo poopowiadał, więc takie miejsca historyczne chętnie z przewodnikiem się wybieramy. Drugą taką wycieczką są wycieczki na tak zwane markety, train market i floating market, czyli market, przez który przejeżdża pociąg, oraz market na wodzie. My pojechaliśmy, dobrze się bawiliśmy, nie uważamy, że to jest taki must have. Zrobiliśmy o tym osobny odcinek, także zadecydujcie sami, czy wam się taka wycieczka podoba. Jeżeli macie jeszcze więcej czasu, można pojechać tutaj na granicę z Birmą. Tam jest ten słynny most na rzece Kwai. I my jeszcze tam nie byliśmy, ale z pewnością się planujemy wybrać w to miejsce. Więc jak będziemy, to zrobimy wam o tym odcinek. A oprócz tego jest jeszcze The Ancient City, które jest w drugą stronę, w stronę Pad Thai. I jest to nazywane jednym z największych muzeów na świecie, chociaż się nie do końca uznaje to za muzeum. Jest to taki kompleks 116 najsłynniejszych budowli w Tajlandii, który oczywiście są to rekonstrukcje tych świątyń i budynków. Jeszcze też tam nie byliśmy, na pewno się tam wybierzemy i skręcimy z tego odcinek, bo podobno bardzo fajnie można spędzić tam dzień. Bilet wstępu kosztuje 700 batów. Ogólnie chcieliśmy zauważyć, że Bangkok bardzo nam się podoba. Jest tutaj takie połączenie historii, tradycji z nowoczesnością i to naprawdę sprawia niezapomniane wrażenie i ma niezapomniany klimat. Tak, to jest miasto, które jest tygrem kulturowym. Jest to miasto wielokrotnie już wybierane najczęściej odwiedzanym miastem przez turystów na świecie i nie bez powodu. To jest naprawdę bardzo fajne miasto. Znajdujemy się teraz w jego starej części. Z tyłu pewnie widać w oddali skyline tej nowej części, więc i ludzie są fajni, jest bardzo dużo turystów i jest bardzo dużo miejsc, które warto odwiedzić. I to, co warto też dodać, Bangkok jest tani. Oczywiście on nie jest tani, że można tu wszystko znaleźć najtaniej na świecie, ale w porównaniu z innymi stolicami jest to bardzo tanie miasto. Można tutaj tanio spać, można tutaj tanio zjeść, można tutaj naprawdę tanio zrobić wiele rzeczy, nawet zakupy. Bangkok jest takim miejscem, gdzie się szyje bardzo dużo, więc zakupy są tutaj rzeczywiście bardzo, nazwijmy to, promocyjne. My zwiedziliśmy już całe południe Tajlandii i w Bangkoku rzeczywiście rzeczy takie jak ciuchy, plecaki, torby, czapki czy okulary są zdecydowanie najtańsze. Też wydaje mi się, że takie pamiątki standardowe są dosyć tanie. Nie byliśmy jeszcze na północy, ale na pewno się wybierzemy. No i wtedy sprawdzimy, gdzie rzeczywiście w Tajlandii jest najtaniej. Podsumowując, Bangkok jako ogromne miasto i miasto bardzo ciekawe, wymaga jednak trochę czasu, żeby go zwiedzić. My uważamy, że 3 dni to jest takie absolutne minimum, żeby zobaczyć większość tych atrakcji, chociaż i w jeden dzień można tutaj naprawdę bardzo dużo zobaczyć. My byliśmy przez 10 dni, ale to z zupełnie innych powodów. Chcieliśmy tu spędzić Sylwestra, nam się nigdzie nie śpieszy, obecnie nie jesteśmy na urlopie, jesteśmy raczej w podróży. Przez te 10 dni ani razu, ani przez sekundę się nie nudziliśmy, a jeszcze znaleźliśmy miejsca, które chcemy odwiedzić. Także jak widzicie, to miasto jest naprawdę fascynujące i każdego dnia można tutaj się dobrze bawić. No dobra, dzięki wielkie, że zostaliście z nami do końca. Mam nadzieję, że nas
dość długi wywód Wam się spodobał. Mamy też nadzieję, że przede wszystkim docenicie to, że siedzimy tu w 40 stopniach na pełnym słońcu i udajemy, że jest z nami ok. Tak się chwaliliśmy tymi 40 stopniami i pełnym słońcem, że się telefon z wrażenia wyłączył. Także dzięki wielkie, że zostaliście. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Macie całą naszą serię do obejrzenia. Jeżeli chcecie poznać jakieś dodatkowe szczegóły, dajcie nam znać. A my będziemy się powoli żegnać. Widzimy się na Phuket. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa!